Tak, moi drodzy, to nie jest Prima Aprilis, święta zbliżają się wielkimi krokami i ja z tej okazji zbuduję prawdziwy, customowy, piernikowy komputer działający. Zapraszam do oglądania. Święta Bożego Narodzenia pewnie wielu z Was kojarzą się właśnie z piernikiem, więc myślę, że to jest idealna okazja do tego, aby zbudować komputer właśnie z piernika. Oczywiście użyję tutaj kilka rozwiązań, żeby on się utrzymał i żeby w ogóle działał, ale to zobaczycie już w trakcie odcinka. A ten wyjątkowy świąteczny materiał powstaje dzięki współpracy z Nvidia, Intel i Computronic. Mocna ekipa, więc odważny projekt. Zanim w ogóle rozpocząłem pracę, to przygotowałem sobie taką małą wizualizację, trochę amatorską, jak ten domek mógłby wyglądać, a bardziej jego szkielet. No i od razu zaprojektowałem też różne uchwyty plastikowe, które wydrukuję na drukarce 3D. Tutaj nasz domek jest już gotowy. Te wszystkie elementy, które tam widzieliście, to są wydrukowane. No i powinno wszystko ze sobą pasować, przynajmniej tak jak wymiary przygotowałem wcześniej. Więc ja założę GoPro, żeby mieć dwie wolne ręce i składamy te wszystkie puzzle. Nie ma ich za dużo, ale będzie ważne, jak umieścić płytę główną, w jaki sposób i tak, żeby no jednak było to stabilne. No i później nie wiem jeszcze, jak piernik ma się do tego trzymać, ale co ma piernik do wiatraka? No to tu nie pasowało. W międzyczasie chciałbym Was poinformować, że na Computronicu pojawiły się bardzo fajne okazje z kartami graficznymi Nvidia GeForce RTX serii 40. A z takimi kartami graficznymi gra to już całkowicie inny level. I oczywiście dodatkowo wspomnę o sztucznej inteligencji. To żebyście nie musieli szukać tych okazji, to link wrzucam Wam w opisie. I zaczynamy, moi drodzy, od płyty głównej. Mamy tutaj ASRoCa Z890 Pro RS-Wi-Fi, oczywiście w wersji białej, żeby nam tutaj fajnie pasowała. I wrzucamy dysk 1 TB od Adaty Legend 900. Zanim włożymy procka, to zamontuję taką specjalną blaszkę dystansową, żeby umieścić blok chłodzonej cieczy. I wlatuje nasz Intel Core Ultra 9. Mamy nasz blok od Alphacoola. Dorzucamy RAM od Adaty XPG Lancer Blade. Również biały, żeby ładnie pasowało. 16 GB razy 2. No i też starałem się, żeby od Alphacoola tym razem mieć białą chłodnicę, którą wsadzimy do środka. I również białe wentylatory. Płyta główna jest już na swoim miejscu, zastosowałem trochę dłuższe dystanse tutaj z tyłu, ze względu na to, że tu z tyłu ukryjemy jeszcze troszeczkę kable. Teraz będę montował kartę graficzną, a tutaj, moi drodzy, będzie montowana karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4080 Super. I powiem Wam tak, no jak wiecie, gabarytowo zawsze karty graficzne są dosyć duże i po zamontowaniu jej tutaj na slot niebezpiecznie by było zostawić ją w taki oto sposób. Dlatego ja już się na to przygotowałem i wydrukowałem sobie specjalną białą podstawkę, która będzie utrzymywała nam kartę graficzną na swoim miejscu. Co dalej, moi drodzy? Tutaj mam naszą chłodnicę razem z 3 wentylatorami i tak jak wcześniej widzieliście, będzie to trafiało tutaj z przodu. Ja musiałem wyciąć delikatnie tutaj jedną deseczkę, aby to zmieściło nam się w taki oto sposób, żeby to wszystko nam ładnie pasowało. Wydrukowałem również uchwyty na drukarce 3D, dlatego za chwilę doczepię całą tutaj naszą chłodnicę, żeby wiedzieć, gdzie zamontować pompę z rezerwuarem. A przy tym projekcie jest dosyć specyficzna. Myślę, że teraz jest dobra okazja, żeby pokazać Wam właśnie rezerwuar razem z pompą. Pompa jest ukryta tutaj w środku i to jest ten rezerwuar. Wybrałem go tylko dlatego, że kojarzy się po prostu z taką bombką, z taką szklaną kulą. No niestety nie będzie tutaj nic w środku latało, bo zatarłaby się tak naprawdę pompa, ale sam wzór, sam kształt tutaj tej kuli myślę, że idealnie pasuje. I ją umieścimy tutaj. Wydrukowałem taki postument, trochę mi się połamał, więc będę drukował nowy, ale żeby na razie zbudować chłodzenie cieczą, to na spokojnie wykorzystamy to w taki oto sposób.
więc myślę, że całkiem spoko to tutaj w tym miejscu będzie się znajdowało. I teraz kwestia zasilacza. Idealnie, że jest biały. No wpasuje nam się tutaj całą koncepcję. Mamy tutaj zasilacz od Adaty XPG Core Reactor 2, 850 W, więc spokojnie powinien sobie tutaj dać radę. Ale co jest jeszcze przekozackie, bo mogłoby tak nie być, to moi drodzy, białe kable. Sztos idealne właśnie do tego, aby w tym komputerze to się znalazło. I zasilacz, moi drodzy, będzie na dachu. Dosyć nietypowo, ale wydaje mi się, że on tutaj dobrze się wpasuje. Nawet mam już też przygotowane formatki pod to, żeby go tutaj umieścić, żeby on nam się nie przewrócił, nie spadł, a piernik na pewno zakryje tutaj całość. I stabilnie, ładnie się trzyma, więc teraz tylko kwestia podłączenia kabelków. Puścimy je tam z tyłu i myślę, że będą całkiem dobrze ukryte. Wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, aby wziąć się za chłodzenie cieczą. I w tym projekcie zdecydowałem się na rurki satynowe, żeby one były takie, powiedzmy, oszronione i pasowały do naszego całego motywu. Jak możecie się domyśleć, wszystkie złączki wybrałem także białe, aby to nam wszystko grało. Przywiozłem komputer do domu, gdzie Viola już piecze pierniki, tak żeby można było go całego obudować. Robimy to tutaj aktualnie, jeszcze go będziemy przewozić, ale muszę, zanim będziemy w ogóle przymierzać pierniki, przygotować go już tutaj w środku, czyli poukładać wszystkie kable i oczywiście uruchomić, więc będę teraz zalewał całą tą kulę płynem. Problem pojawia się w tym, że nie mamy takiego ładnego dostępu do tej kuli, żeby płyn się tutaj ładnie nam rozłożył, więc będę musiał co chwilę odkręcać tutaj górę i mieć nadzieję, że po prostu ten płyn nie będzie wyciekał i uda mi się uzupełnić cały obieg. Komputer wrócił już do studia, zwodowany. Mamy przygotowany piernik, ale zanim do tego przejdziemy, to spójrzcie tutaj na tą puszkę. Ta puszka to jest automatyka, którą przygotował dla mnie specjalnie Grzesiu, ponieważ on teraz tutaj pomaga mi z automatycznymi rzeczami, ale żeby przybliżyć Wam, o co tutaj chodzi, to ta puszeczka odpowiada za to, że ma podłączony tutaj w tym miejscu czujnik ruchu. Jak przejdziemy obok komputera, uruchomi się cały system i usłyszymy dźwięk ho, ho, ho. Dodatkowo jest tutaj z tyłu podłączony mały głośniczek. Poleci z niego dźwięk świąteczny, muzyczka świąteczna i jeszcze tutaj na dole, spójrzcie, mamy taki oto silniczek razem z talerzykiem. On zacznie się obracać i na nim umieścimy na pewno jakąś świąteczną figurkę, żeby było to fajnym dodatkiem. I to działa mniej więcej przez 30 sekund. Po tym czasie wyłącza się i dopiero po 30 sekundach tutaj ten czujnik ruchu będzie mógł ponownie się uruchomić i całą sekwencję obudzić na nowo. Dlatego Grzesiu, bardzo Ci ślicznie dziękuję za pomoc z tą automatyką. Będzie to na pewno fajny bajer, który tutaj został dorzucony, a to, że Grzesiu jeszcze pomagał mi z inną automatyką, bardziej taką powiedzmy rozbudowaną, to zobaczycie już w 2025 roku. W ogóle jak to brzmi, ale zobaczycie. Jak widzicie, piernik jest już na miejscu, lukier też jest na miejscu, wszystko przygotowała Viola, dlatego Wiolciu tak bardzo dziękuję za cały piernik. Na pewno, później będziesz się rozliczyć za cukier, za wodę i za wszystko, ale myślę, że jakoś się dogadamy. Słuchajcie, teraz będziemy to wszystko montowali. Ja przygotowałem uchwyty plastikowe, takie pomocnicze, wydrukowane na drukarce 3D, bo jednak nie będzie to łatwe zadanie, bo Viola mnie poinformowała, że przyklejenie tego na lukier nie jest aż takie proste przy tak dużej powierzchni, więc... Tak jest. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I
To był właśnie jeden z najbardziej stresujących etapów całego projektu. Piernik twardy jak kamień, ale mimo wszystko miał całkiem sporą powierzchnię, a do tego niektóre z nich są bardzo nieregularne. Niektóre delikatnie się wygięły, co utrudniło zadanie. Żeby wszystko jednak dobrze się trzymało, bo jednak nie ufam dla samego lukru, to wszędzie dołożyłem wcześniej przygotowane wsporniki. Razem z lukrem utworzyły dobre wiązanie. Etap dachu to kolejny stresik. Nie mamy dużego piekarnika, więc musieliśmy podzielić go na kawałki. Ale wpadliśmy na pomysł maskownic w postaci pasków, które idealnie wpasowały się w design. Element, na jaki chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, to sam lukier. Jego konsystencja ma ogromne znaczenie. Za rzadki płynie po pierniku, natomiast za gęsty nie lepi się zbyt dobrze i ciężko go modelować, ale mimo wszystko mega przygoda. Godzina 22, moi drodzy, i co się stało? Zabrakło lukru, ale już zadzwoniłem do Wioli, bo Wiola jest aktualnie już w domu, że zabrakło lukru i trzeba go dorobić dosyć sporo. Ponieważ tak, mamy przód do zrobienia, mamy jeszcze tył, no i przydałoby się uwydatnić po prostu niektóre elementy jeszcze lukrem, tak żeby tego śniegu było dosyć sporo. No ale za ten czas, zanim powstanie lukier, to mam jeszcze kilka bajerów, które chciałbym umieścić w środku w naszym piernikowym komputerze. Więc tak, to nie będzie tylko, że jest w środku komputer, ale chciałbym tam zrobić takie mini miasteczko, tak żeby on był fajnie ozdobiony, żeby po prostu on ociekał świętami i mam nadzieję, że taki efekt uda mi się zrobić. Nawet zakupiłem taki płotek, żeby dookoła go ozdobić jeszcze. Lecimy ze środkiem. Nie wiem, czy pamiętacie, co kiedyś było bardzo popularną rzeczą na choinkach, którą się kładło, to bardziej tak mój rocznik. Watę układało się po prostu na gałązkach choinki. Jeżeli pamiętacie, to jak najbardziej napiszcie w komentarzach. I watę wykorzystamy jako po prostu śnieg. Tutaj dookoła rozłożymy go, zanim miasteczko całe tutaj się pojawi. No to poukładamy ładnie, pięknie tutaj na dole i dookoła całego domku. Wiola dała mi jeszcze takie lampeczki, więc je, póki tutaj nie mam złożonego, wrzucę tam jako takie gwieździste niebo. Mam nadzieję, że będzie to fajnie wyglądało. Ostatni element przed prezentacją, choinka z pierników, którą ulepiła Wiola i będzie sobie tutaj gdzieś stała obok całego komputera. Ho, 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 święty Mikołaj, i teraz w momencie, kiedy pojawi się tutaj ruch, powinna odpalić się muzyka, a Mikołaj powinien zacząć się kręcić. I tak właśnie wygląda skończony, customowy, piernikowy komputer. Dlatego bardzo dziękuję dla Wioli, że pomogła mi w tym temacie, bo myślę, że dla świeżaka mogłoby być dość ciężko. Mimo wszystko udało się zrobić piernikowy domek, dlatego jeżeli ten odcinek Wam się spodobał i chcielibyście więcej takich odważnych, trochę szalonych odcinków, to pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał razem z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć kolejnych materiałów. Napiszcie w komentarzu, jaki mógłby być kolejny odważny komputer. A ja, moi drodzy, życzę Wam wesołych i spokojnych świąt, a także szczęśliwego nowego roku. Na razie, trzymajcie się, cześć!